Czołgiem. Na tym filmiku pokażę Wam, jak wykonuję Cymerit. W większości model będzie pokryty miliputem, taką masą jak widzicie tutaj na filmiku. Ważne jest, aby zobaczyć, czy ta żółta skórka, którą tu widać na filmiku, nie jest wyschnięta w paru miejscach, ponieważ to później może powodować, że będą w naszej masie już rozrobionej znajdowały się grudki, więc warto tą skórkę zawczasu troszkę naciąć, obciąć, żeby tego po prostu nie było. Żeby miliput wygodnie nam się rozrabiało, można użyć sobie troszkę wody, wtedy on mięknie w momencie formowania go i mieszania. Jak masa już jest gotowa, to warto przygotować sobie podkładkę. Ja użyłem do tego papieru do pieczenia, na który potem nasypałem taki zwykły talk dla niemowląt. To sprawi to, że po prostu nasza masa nie będzie się przyklejała, nie będzie nam się rozrywała i dużo łatwiej będzie się ją przygotowywać i prasować przed nakładaniem faktury Cymeritu. Ten proces bardzo przypomina po prostu gniecenie i przygotowywanie ciasta. Tutaj nie ma za dużo co opowiadać. Ważne jest tylko to, aby ten Cymerit był bardzo cienki. Tak? Ja staram się zrobić, aby to było cienkie jak kartka papieru. Im cieniej, tym lepiej. Do skali 1,48 to w miarę wystarcza taka grubość kartki papieru. Jak już sobie przygotowałem odpowiedni fragment, na tej mojej macie zaznaczyłem sobie ołówkiem kreski, które są równoznaczne z długością płyt pancerza, bo ten fragment będzie na boki pancerza. Także tutaj sobie przygotowałem odpowiedni kawałek, żeby po prostu mi się zmieścił, żeby z jednego kawałka mógł zrobić boki. Następnie muszę wybrać, które narzędzie użyję. Postanowiłem, że użyję to mniejsze z niższymi rozstępami, ponieważ to będzie dobrze oddawało rozmiary Cymeritu na pancerzu w tej skali 1:48. Na tym filmiku nie będę pokazywał wszystkiego, ponieważ wiele procesów będzie powtarzalnych. Także użyłem tak zwanej magii montażu, więc będzie sporo cięć, żeby nie zanudzać. Ten filmik i tak będzie długi, bo będzie około 20 minut miał, także nie ma co tutaj wszystkiego krok po kroku pokazywać. Tutaj, jak widzicie, używam teraz innego narzędzia, takiego kopytka, ponieważ rolkę, którą użyłem, ona ma troszkę większy rozstaw ząbków niż to kopytko, ponieważ na wieży, w niektórych tygrysach, Cymerit na wieży miał większą, taką szerszą fakturę, jeśli tak to mogę powiedzieć, a na kadłubie troszkę mniejszą. Także postanowiłem, że oddam ten schemat też na moim modelu. Znowu magią montażu przeskoczyłem prawie cały etap. Jak widać, już ten fragment jest prawie cały pokryty Cymeritem. Teraz szukam miejsc, w których wypada poprawić, miejsc, w których nie do końca mi się tym kopytkiem docisnęło. Także tutaj lekkie sprawdzenie i poprawienie jeszcze raz. Ważne jest, aby sobie zaplanować, ile nam będzie potrzebne Cymeritu. Także tutaj przygotowuję taką sporą płytę, która będzie potrzebna do klejenia tyłu oraz frontu naszego modelu. Następnego dnia Cymerit już wysechł, także można go wziąć spokojnie w ręce. Tutaj widzimy, jak on jest cienki. Także powinien spełnić oczekiwania po nałożeniu na model. Jest dość elastyczny, także spokojnie będzie można obłe elementy nim obłożyć. Do wykonania szablonów, ponieważ ja w swojej metodzie tworzę szablony, będzie nam potrzebna taśma malarska, skalpel, ołówek techniczny oraz pewnie jeszcze coś innego. Wszystko wyjdzie w trakcie. Ołówkiem będę musiał oznaczyć sobie miejsce, do którego będzie dochodził Cymerit, tak żebym nie musiał tego na modelu potem docinać. To też można zrobić, ale to troszkę więcej pracy jest. Tutaj bez problemu mogę sobie odrysować na wieży zasobnik i do tego miejsca będę wykonywał Cymerit. Tak jak wspomniałem wcześniej, taśma będzie potrzebna. Tutaj jak taśmę naklejam, to delikatnie poza linię, ponieważ lepiej zrobić troszkę z nadmiarem, niż ma nam nie starczyć Cymeritu. Łatwiej będzie potem dociąć niż dorabiać Cymerit. Dociąć w sensie uciąć nadmiar, niż dorabiać Cymerit. Także tutaj
warto wziąć to pod uwagę. Lepiej, żeby troszkę wystawało poza obrys, niż miałoby nam zabraknąć. Na tym etapie chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć, co robię, ponieważ myślę, że wszystko widać, ale dla formalności powiem, że po prostu wycinam wszystkie miejsca, które powinny być odsłonięte, a te miejsca, na których będzie taśma, to będzie mój szablon do cimeritu, który później nakleję na te moje gotowe arkusze, które sobie wcześniej wykonałem. Szablon jest praktycznie gotowy. Nie będę pokazywał wszystkich szablonów, jak wykonuję, no bo chciałem tylko pokazać zasadę, o co chodzi, bo gdybym wszystko po kolei pokazywał, to filmik mógłby pewnie z 2 godziny, a tu po prostu chodziło tylko o pokazanie, jak to powinno wyglądać. Zrywam taśmę z modelu. Jak się porwie, nic się nie stanie, bo ona jest tylko szablonem i tak nie będziemy jej używać później po nałożeniu cimeritu. Teraz tylko ważne jest, aby znaleźć miejsce na tym arkuszu, gdzie cymerit nie jest zaoblony, ponieważ w momencie, jak to było rolowane, to się lekko rozciągało i cymerit w paru miejscach po prostu porobiły się delikatne łuki, więc warto znaleźć miejsce, gdzie tych łuków po prostu nie ma. Teraz etap wycinania. Skalpelem bardzo łatwo to idzie, cymerit jest bardzo elastyczny, bardzo plastyczny, tylko też trzeba uważać, żeby nam się nie pokruszył, więc czasem warto nie użyć siły, nie ciąć za jednym razem, tylko za 2-3 razy przejechać. To jeszcze zależy, czy tnie się w poprzek, czy tnie się wzdłuż, ale to trzeba po prostu wyczuć. Miejsca, gdzie po prostu nie widzimy, to można sobie ołówkiem zaznaczyć, żeby łatwiej było nam podążać za liniami, które sobie taśmą wyznaczyliśmy. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto sobie cymerit docinać z zapasem, ponieważ potem i tak będzie łatwiej nam to zeskrobać niż dorabiać. Tak samo z wycinaniem tych otworów, warto wyciąć je delikatnie mniejsze, żeby później było mniej szpachlowania. Ja niechcący zrobiłem troszkę za duże, potem będę musiał je poprawiać szpachlą, ale to nie jest nic, czego się nie da zrobić. Tak? Myślę, że jak ktoś jest w stanie zrobić sam cymerit, to zaszpachlowanie jakichś lekkich niedociągnięć to nie będzie po prostu żadnego problemu dla nikogo. Arkusz jest gotowy. Teraz jeszcze muszę tylko poprawić otwory na zapasowe ogniwa. Tam wcześniej na jednym z pierwszych etapów tego filmu pokazywałem, jak ołówkiem po prostu wbijam dziury, dlatego teraz wiem, gdzie powinienem nawiercić otwory na zapasowe ogniwa. Używam wiertła o troszkę mniejszej średnicy, po prostu już na modelu, jak będę montował, to będę poprawiał to. Tutaj cymerit już ze zdjętą taśmą, więc można go spokojnie przyłożyć, przymierzyć i za chwilę możemy przejść do etapu klejenia. Do przyklejenia cymeritu używam cyjanoakrylu, który nasmarowuję na panelu, później rozsmarowuję wykałaczką, przyklejam 2-3 sekundy i jest gotowe. Więc trzeba sobie wcześniej przygotować element, żeby był dobrze spasowany, bo tutaj nie ma czasu ani miejsca na poprawki. Jedyną poprawkę, jaką mogę zrobić, to tutaj jak widzicie, ponieważ frontu tego panelu nie smarowałem klejem, także tutaj jeszcze był czas, żeby skorygować ten fragment.
Z drugiej strony taśma już przygotowana, gotowa do odklejenia i do naklejenia na cymerit. Teraz muszę obejrzeć cały model dookoła. Będę musiał poszukać miejsc, w których cymerit odstaje, w których jest niedoklejony, miejsc, w których jest nadmiar i miejsc, w których będę musiał jeszcze doszpachlować, ponieważ cymerit za bardzo się odróżnia od reszty modelu. W trakcie inspekcji znalazłem miejsca takie jak tutaj, tak, czy przy tej głównej płycie, jak widzicie, odstaje cymerit i na każdym rogu, gdzie stykają się dwa fragmenty, specjalnie pozostawiałem takie miejsca, że potem je dociąć. Docinanie cymeritu jest bardzo proste, on jest bardzo miękki, więc trzeba też uważać, żeby go za bardzo nie ściąć, albo żeby nie ściąć plastiku z modelu, więc tutaj jest to łatwe, ale wymaga to uwagi i bycia delikatnym. W ten sposób muszę oskrobać cały model dookoła, wszystkie miejsca, w których cymerit wystaje poza krawędź pojazdu. Teraz pozostał etap, w którym będę musiał zamaskować pastą wszystkie miejsca delikatne i małe. Także w tym miejscu użyję szpachli do drewna oraz grzebyczków, które są bardzo pomocne do wykonywania tej metody. Ważne, aby szpachli dać bardzo cienką warstwę. Tutaj jest chyba najbardziej skomplikowany etap, jeśli chodzi o nakładanie cymeritu. Tu jest bardzo dużo zagięć, bardzo dużo takich elementów, gdzie trudno dojść, także warto się skupić. Tak jak wspomniałem wcześniej, potrzeba nałożyć bardzo cienką warstwę z tego względu, że jak damy za grubą warstwę, to po prostu będziemy ściągali, bo ten grzebyk nie będzie wyrabiał, że tak powiem, ponieważ no ten nadmiar szpachli, którą będziemy ściągali, ona będzie nas ściągała dalej i koniec końców po 2 mm będziemy mieli goły, łysy plastik. Także jak nakładamy szpachlę, to najlepiej na grubość grzebyka. Tak, to przyjrzeć jak grubo jest grzebyk i tą szpachlę na taką grubość nałożyć. I co chwilę ten grzebyk, jak widzicie, ja wycieram go sobie o palec, tak? Po prostu wycierać, żeby go nie zakleić tą szpachlą. Szpachla do drewna bardzo szybko zasycha, także należy się śpieszyć. Grzebyk do cymeritu dość szybko się zapycha, ponieważ jak wspomniałem przed chwilą, ta szpachla bardzo szybko schnie. Także należy go dość często płukać oraz dobrze mieć jakąś szczotkę, którą czyścimy te ząbki, żeby po prostu, żeby ten grzebyk nam dobrze działał, żeby nie stwarzał problemów przy tworzeniu faktury. Jak widzicie, nie da się całego modelu pokryć miliputem, więc trzeba sobie radzić też przy użyciu innych mas. Ten model ma strasznie delikatny i bardzo mało odstający wizjer.
nakleiłem Cymerit, więc to jeszcze bardziej go zakryło, więc postanowiłem go uwypuklić i z hipsu zrobię własny wizjer. Tak prezentuje się już po doklejeniu dwóch plasterków okrągłych hipsu. Później będę to jeszcze szpachlował, żeby wyrównać. Teraz używam piłki modelarskiej, żeby ukryć miejsca łączenia dwóch arkuszy cymeritu, żeby to bardziej naturalnie wyglądało. Jak widać, takie po prostu ząbki staram się naciąć mniej więcej na równi z liniami cymeritu, żeby to dużo fajniej wyglądało, żeby to nie wyglądało po prostu jak naklejki, tylko jak po prostu pasta nałożona na pojazd. Pamiętacie moment inspekcji? To teraz przyszedł czas na szpachlowanie miejsc, które odkryłem, które wymagają zaszpachlowania i ukrycia ich, żeby cymerit wyglądał bardziej realistycznie. Do tego wykorzystuję szpachlę Tamiya oraz klej Tamiya. Po prostu rozwadniam ją, żeby była taka płynna, dzięki czemu ona dużo lepiej penetruje i mam mniej szlifowania później, tak naprawdę prawie w ogóle, tylko na miejscach, tam gdzie jest goły plastik, będę musiał usunąć ten nadmiar, a reszta wsiąka w miejsca łączenia płyt, przez to nie ma takich szpar między jedną a drugą płytą cymeritu. Można też model dookoła przejechać w miejscach, wszystkich miejscach, gdzie po prostu cymerit będzie się odróżniał od plastiku, od modelu, żeby zunifikować powierzchnię. No i nieśmiertelna Tamiya, no i na nią przyszła pora w moim modelu. Masy Tamiya użyję do przygotowania cymeritu na wizjerach oraz na spawach przy jarzmie wieży. Tam na froncie, jak widać, ten zawias taki okrągły, to tam powinny być takie jeszcze po obu stronach dwa paski spawów, które będą też pokryte cymeritem. One troszkę bardziej są uwypuklone, na niektórych tygrysach są na równi, a na niektórych widziałem, że są te spawy bardziej zaznaczone i jakby tak osobno są zrobione w pewnym sensie, po prostu odróżniają się od reszty wieży, więc postanowiłem, że je też uwypuklę, żeby model troszkę ciekawiej wyglądał. Tutaj improwizuję, próbuję różnych narzędzi, żeby uzyskać taki efekt, jaki mnie zadowoli. Także każdy powinien na własną rękę sobie ten etap ogarnąć, ponieważ jak przyjrzycie się zdjęciom tygrysów, cymerit wyglądał różnie, tak? Nie na każdym pojeździe, tak? Ale są różne warianty, różne grubości cymeritu, także warto na własną rękę sobie to zbadać. Muszę jeszcze oczywiście zrobić wizjery, tak? W sensie szpary. Póki jeszcze cymerit jest plastyczny, cymerit masa Tamiya jest plastyczna, tu jeszcze wciąż możemy coś podziałać, naciąć i wyskrobać, tak żeby został otwór na szpara po prostu na wizjer. Tak prezentuje się wieża, ona już jest praktycznie gotowa. Widać te zgrubienia, spawy, o których wspominałem. Muszę jeszcze tylko zaszpachlować tutaj te otwory z dwóch stron, te szpary i model będzie gotowy do malowania. Ostateczny widok na model przed podkładem. Wygląda strasznie naciapanie, są różne kolory, nie wygląda to dobrze, ale jak da się podkład, to efekt będzie na pewno dużo lepszy, ponieważ model będzie w jednym kolorze i wtedy będzie prezentował się na pewno dużo lepiej i te wszystkie kolorowe miejsca nie będą tak się odróżniały. Tak prezentuje się model w całej okazałości po podkładzie.
Na pewno dużo lepiej wygląda niż taki pstrokaty jak wcześniej. Jak widać, w paru miejscach obłupałem lekko Cymerit, więc myślę, że model będzie na finale wyglądał dużo ciekawiej. Chciałem zrobić to delikatnie, bez jakichś większych ubytków, żeby nie przesadzić. Myślę, że będzie to dobrze wyglądało. Cymerit robiony tą metodą dużo lepiej będzie wyglądał w skali 1:35. Tutaj wyszedł trochę za gruby, ale myślę, że tragedii i tak nie ma. Na koniec pożebram jeszcze trochę o Waszą atencję, więc proszę o suby, lajki i komentarze.